Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 15 gwiazd K-popu odeszło z tego świata w dramatycznych okolicznościach? Kolorowy świat koreańskiego gatunku muzycznego ani trochę nie przypomina magii, którą prezentuje się nam w klipach oraz na koncertach. W rzeczywistości to maszynka do tworzenia niewolników, wyzysku oraz wprowadzania nastolatków w długi, z którymi niektórzy zostaną do końca życia. Nawet jeżeli nie interesuje Cię K-pop jako muzyka, to koniecznie zostań do końca, żeby poznać to mroczne i toksyczne środowisko, które krzywdzi ludzi. Zaczynamy. Fabryka idoli, system szkolenia. Proces selekcji przyszłych gwiazd K-popu jest niezwykle rygorystyczny i przypomina starannie zaplanowaną operację, której celem jest wyłonienie jednostek o wyjątkowych zdolnościach, a także o ogromnej determinacji. Castingi, stanowiące pierwszy etap tej selekcji, są masowe i niezwykle konkurencyjne, przypominające raczej przesłuchania do elitarnych szkół artystycznych niż typowe konkursy talentów. Wytwórnie przeszukują rynek w poszukiwaniu potencjalnych gwiazd, często kierując swoje zainteresowanie w stronę bardzo młodych osób, w tym nawet dzieci. Przykładem tego jest sytuacja z New Jeans, gdzie jedna z członkiń zadebiutowała mając zaledwie 14 lat, co oznacza, że proces treningowy rozpoczęła jeszcze wcześniej. Przemysł K-pop nie tylko dostrzega talent, ale również dąży do jego kształtowania od najmłodszych lat. Konkurencja jest tak silna, że powstają specjalne akademie, których jedynym celem jest przygotowanie młodych adeptów do castingu. Te szkoły, działające na zasadzie intensywnych kursów, uczą podstawowych umiejętności tanecznych i wokalnych, a także zachowania przed kamerami. To taki trening przed treningiem, gdzie uczestnicy uczą się podstaw, które w późniejszym etapie, już w wytwórni, będą doskonalone. Warto zaznaczyć, że choć każdego roku debiutuje wiele grup K-popowych, tylko niewielki procent z nich zyskuje prawdziwą popularność. Wiele zespołów, zwłaszcza tych z mniejszych wytwórni, znika po wydaniu kilku utworów, nie zostawiając po sobie śladu. Przykładowo, w przypadku przesłuchania do wytwórni Jellyfish Entertainment, gdzie startowała Kim Se-jong, niegdyś piosenkarka, obecnie bardziej aktorka, było aż 3000 kandydatów na jedno miejsce. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie K-popem na świecie, branża zaczęła otwierać się na kandydatów z zagranicy. Castingi odbywają się już nie tylko w Korei Południowej, ale także online, co znacznie poszerza pulę potencjalnych talentów. Warto również zaznaczyć, że oprócz otwartych castingów, wytwórnie często poszukują talentów poprzez scouting, obserwując na przykład występy w szkołach artystycznych czy w mediach społecznościowych. Proces selekcji jest bardzo rygorystyczny i obejmuje kilka etapów. Zazwyczaj ocenia się takie aspekty jak umiejętności wokalne, taneczne, raperskie, wygląd, osobowość i charyzma. Przypominam, że rozmawiamy głównie o dzieciach, a ocenianie ich w taki sposób jest niezwykle krzywdzące, ponieważ na część tych wymagań nie mają zupełnie wpływu. Jednakże myślę, że lepiej odpaść na tym etapie, niż przechodzić przez to, co jest dalej. Jeżeli jednak uda się wyróżnić na castingu, to kandydaci stają się stażystami i rozpoczynają wieloletni program szkoleniowy, który ma na celu przygotowanie ich do debiutu na scenie. Ten etap jest wymagający zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a jego celem jest nie tylko rozwój umiejętności artystycznych, ale także kształtowanie osobowości i odporności na presję. Dzień stażysty rozpoczyna się zwykle około 10, a kończy o 22 lub później. W tym czasie młodzi ludzie biorą udział w różnorodnych treningach. Wytwórnie inwestują znaczne środki w rozwój, traktując ich jako przyszłe produkty, które mają przynieść zyski. Trzeba więc minimalizować ryzyko inwestycyjne. W programie dokumentalnym o grupie Nine Muses, który jest dostępny na YouTubie, jak trenerzy z wytwórni Star Empire karali stażystów, którzy popełniali błędy w układach. Musieli robić pompki za źle wykonany układ taneczny, pomimo godzin wyczerpujących fizycznie treningów. Szkolenie jest rygorystyczne, a postępy są regularnie oceniane. Długość może być różna i zależy od indywidualnych postępów, talentu i planów labelu. Niektórzy stażyści debiutują po kilku latach, inni spędzają na treningu nawet 10 lat, nie mając pewności, czy kiedykolwiek pojawią się na scenie. Na koniec każdego miesiąca odbywają się ewaluacje, podczas których prezentują swoje umiejętności. Jeśli ich postępy nie są wystarczające, to są eliminowani. Ta niepewność i ciągła presja wywierają duży wpływ na psychikę stażystów. Wiele osób boi się, że ich wysiłki pójdą na marne i nigdy nie zadebiutują.
Wytrwają tylko najsilniejsze jednostki. Program szkoleniowy obejmuje szeroki zakres umiejętności, które są niezbędne do bycia wszechstronnym idolem. Jest jednak jeden z aspektów, który budzi przerażenie, a jest nim tak zwane zalotne spojrzenie. Jest to celowy i wyćwiczony gest, który ma podkreślić atrakcyjność i charyzmę idola. Wymaga od artysty umiejętności manipulowania wyrazem twarzy i spojrzeniem, tak aby wywołać pożądany efekt. Chociaż może się wydawać naturalne i spontaniczne, jest to w rzeczywistości element starannie wypracowanej choreografii i wizerunku, który jest kluczowy w budowaniu relacji z fanami. Prosto mówiąc, dzieci uczą się manipulować innymi ludźmi, a wszystko to po to, aby kupić ich uwagę, a to może nieść przykre konsekwencje. Zalotne spojrzenia, zwłaszcza w przypadku młodych idoli, przyczyniają się do seksualizacji i przedmiotowego traktowania artystów. Fani zaś zaczynają traktować idoli jak obiekty pożądania, co może prowadzić do toksycznych i niezdrowych relacji, w tym stalkingu i nękania, a niestety takie przypadki już miały miejsce, ale opowiem o tym niebawem. Utrata tożsamości, reżim diet i wyglądu. Diety, które stosują idole i starzyści, często nie są zrównoważone, a w istocie stanowią głodówki, mające na celu osiągnięcie jak najniższej wagi. Presja na idealną sylwetkę jest ogromna, zwłaszcza w przypadku dziewczyn, gdzie standardy są szczególnie surowe. W koreańskich mediach brakuje reprezentacji osób o bardziej naturalnej wadze, co wytwarza pewien nierealny standard. Wśród ekstremalnych przykładów stosowanych przez idoli można wymienić tzw. dietę papierowego kubka. Ta metoda polega na spożywaniu niewielkiej ilości ryżu oraz dodatków, głównie warzyw, odmierzanych w papierowym kubku. Ma to na celu kontrolę nad porcjami. Innym przykładem jest dieta IU. Piosenkarka na śniadanie zjadała 1 jabłko, na obiad 2 słodkie ziemniaki, a na kolację wypijała proteinowy shake. Do tego oczywiście porządna dawka ruchu w postaci treningów. Z kolei Xiumin z zespołu EXO stosował dietę kawową podczas promocji utworu Growl w 2013 roku, gdzie spożywał duże ilości kawy i zjadał tylko 1 posiłek co drugi dzień. Taka praktyka doprowadziła go do wagi 53 kg. Wróćmy do dokumentu E9 Muses, bo tam pokazano, jak menedżerowie kontrolują, ile i co jedzą starzyści, a także jak reagują na ilość spożytego jedzenia. Menedżerowie wyrzucają im, ile czego zjadły. Stałe kontrolowanie ilości jedzenia, a nawet publiczne ważenie, stanowią część rygorystycznego reżimu, któremu poddawani są idole. W programie pokazano sceny, gdzie dziewczyny były ważone publicznie przed wszystkimi, a to wszystko, żeby wytworzyć w nich strach oraz poddać jeszcze większej kontroli. Oprócz restrykcyjnych diet, na idolach wywierana jest ogromna presja, by spełniać koreańskie standardy piękna, a te są niezwykle rygorystyczne. W społeczeństwie koreańskim operacje plastyczne są społecznie akceptowane i często postrzegane jako standardowy sposób na poprawę wyglądu. W przemyśle K-pop zaś operacje te są często postrzegane jako inwestycja w przyszłą karierę. Wytwórnie są skłonne płacić za zabiegi, które mają zapewnić im idealny wygląd. Mała twarz, duże oczy, prosty nos, pełne usta i smukła sylwetka. To ideał, do którego dążą wszyscy, ale mało kto przyznaje się do przebytych zabiegów. W internecie roi się od kompilacji zdjęć przed i po, a także od analiz chirurgów i youtuberów spekulujących na temat wykonanych zabiegów. Choć operacje plastyczne nie są formalnym wymogiem dla stażystów, są one często sugerowane lub traktowane jako nieformalny warunek debiutu. W wielu wywiadach i dokumentach byłe stażystki przyznają, że same błagały wytwórnie o sfinansowanie zabiegów. Kontrola nad życiem stażystów i idoli jest realizowana na wielu płaszczyznach, a ograniczenia dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych oraz restrykcje dotyczące kontaktów z rodziną stanowią istotne elementy tej strategii. Wytwórnie, dążąc do pełnej kontroli nad wizerunkiem swoich podopiecznych, stosują te metody, aby minimalizować ryzyko nieautoryzowanych wycieków informacji oraz aby zapewnić maksymalne skupienie na treningu i rozwoju artystycznym. Telefony komórkowe są często odbierane lub ich funkcje są ograniczane do niezbędnego minimum. W wielu przypadkach dostęp do mediów społecznościowych jest całkowicie zakazany. Wytwórnie uzasadniają takie działania koniecznością ochrony wizerunku przyszłych gwiazd oraz zapobieganiem potencjalnym skandalom, które mogłyby zaszkodzić ich karierze.
Jeśli stażysta ma możliwość korzystania z mediów społecznościowych, odbywa się to pod ścisłą kontrolą wytwórni. Wszelkie publikowane treści są monitorowane, a każde odstępstwo od ustalonych zasad może skutkować konsekwencjami. Stażyści są pouczani o tym, jak powinni się zachowywać w sieci, jakie treści mogą publikować, a jakich powinni unikać. Ta kontrola obejmuje nie tylko treść postów, ale również sposób komunikacji z fanami. W efekcie stają się tylko marionetkami. Jednym z powodów, dla których wytwórnie tak bardzo tego pilnują, jest obawa przed nieautoryzowanymi wyciekami informacji. Każda plotka, każde niepotwierdzone doniesienie może mieć poważne konsekwencje zarówno dla kariery idola, ale przede wszystkim firmy. Ograniczenia te mają również na celu zapewnienie, że stażyści skupią się na treningu i rozwoju swoich umiejętności. Godziny spędzone na przeglądaniu internetu czy komunikacji z rodziną, zamiast na treningach wokalnych, tanecznych czy językowych, są postrzegane jako zmarnowane. Wytwórnie, inwestując ogromne środki w rozwój swoich podopiecznych, dążą do maksymalizacji zwrotu z tej inwestycji. Ograniczenia dotyczące życia prywatnego nie kończą się na kontroli telefonu. Równie istotnym elementem są restrykcje dotyczące kontaktów z rodziną i przyjaciółmi oraz godzina policyjna. Stażyści, zwłaszcza ci młodsi, są często zmuszeni do życia w internatach lub mieszkaniach zapewnionych przez wytwórnię. Godzina policyjna, która często obowiązuje stażystów, nawet tych pełnoletnich, jest kolejnym przykładem kontroli ich życia prywatnego. Wytwórnie chcą mieć pewność, że stażyści są w miejscu zakwaterowania o określonej godzinie i unikają sytuacji, które mogłyby potencjalnie zagrozić ich karierze. Te ograniczenia nie tylko ingerują w ich życie prywatne, ale także ograniczają ich rozwój osobisty i emocjonalny. Pozbawieni możliwości swobodnych kontaktów z bliskimi, stażyści stają się zależni od wytwórni, co wzmacnia jej pozycję i kontrolę. Wyzysk, umowy i praca. Tak jak wspomniałem, wytwórnie traktują stażystów jako inwestycje. Inwestują w ich szkolenie, w tym lekcje wokalu, tańca, rapu, naukę języków obcych, a nawet lekcje etykiety i zachowania w mediach. Te inwestycje obejmują również koszty zakwaterowania, wyżywienia i opieki medycznej. Z założenia wytwórnie liczą na to, że po latach treningów stażyści zadebiutują w zespołach, które przyniosą im zyski. Jednak nie wszyscy stażyści mają szansę na debiut, a nawet jeśli zadebiutują, nie zawsze osiągają sukces. W sytuacji, gdy stażysta nie zostanie wybrany do debiutu lub jego kariera nie przyniesie oczekiwanych zysków, wytwórnia może zażądać zwrotu poniesionych kosztów treningu. Ten mechanizm zadłużania powoduje, że młodzi ludzie, często już w wieku nastoletnim, mogą pozostać z ogromnymi długami, których spłata może zająć im całe życie. Koszty, które wytwórnie przypisują stażystom, często nie są transparentne. Nastolatkowie nie mają wglądu w to, jak dokładnie wyliczane są te kwoty i co się na nie składa. Labele mogą więc zawyżać koszty, obciążając stażystów za rzeczy, które w rzeczywistości nie powinny być wliczone, jak koszty promocji czy administracji. Umowy między stażystami a wytwórniami często zawierają niejasne klauzule, które faworyzują wytwórnię. Młodzi ludzie zdeterminowani, by zrealizować swoje marzenia, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji podpisywanych umów. Dokumenty są pisane w języku prawniczym i są trudne do zrozumienia dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Wielu stażystów po nieudanych karierach nie ma żadnej alternatywy zawodowej. Po latach treningów mogą oni nie być przygotowani do podjęcia pracy w innych branżach, co sprawia, że ich sytuacja staje się jeszcze bardziej beznadziejna. Dodatkowo wstyd związany z nieudaną próbą kariery doprowadza do wykluczenia i wyśmiewania. Umowy między wytwórniami a artystami stanowią fundament ich relacji, a ich warunki mają kluczowy wpływ na karierę i życie codzienne. Początki przemysłu K-pop wiązały się z praktyką zawierania umów o skrajnie niekorzystnych warunkach dla artystów. Labele, dysponując znaczną przewagą negocjacyjną, narzucały kontrakty o bardzo długim okresie obowiązywania, sięgającym nawet 13 lat oraz obciążone restrykcyjnymi klauzulami. Te umowy, często nazywane niewolniczymi, charakteryzowały się ograniczaniem swobody osobistej i artystycznej, a także za nierównym podziałem zysków. Jako przykład może posłużyć historia zespołu Dongbang Shinki, który w 2009 roku stanął na czele walki o prawa artystów. Grupa działająca pod skrzydłami SM Entertainment podpisała 13-letnie kontrakty, które spotkały się z ogromnym sprzeciwem części członków zespołu. Jae-jung, Yushun i Yunsu
podjęli decyzję o wystąpieniu przeciwko swojej wytwórni, zarzucając jej nadmierną długość umów, narzucanie harmonogramu bez konsultacji z artystami oraz niesprawiedliwy podział dochodów. Spór ten eskalował do tego stopnia, że członkowie złożyli pozew w sądzie, domagając się unieważnienia umowy. Sąd przyznał im tymczasową ochronę, co doprowadziło do przerwania działalności grupy w składzie z tamtego czasu. Ten spór i inne podobne przypadki przyczyniły się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Korei Południowej, które miały na celu ochronę artystów. Jedną z kluczowych było ograniczenie długości kontraktów do maksymalnie 7 lat. Teraz w przemyśle funkcjonuje niepisana zasada klątwy 7 lat, która odnosi się do tendencji, w jakiej wiele zespołów rozpadło się bądź zmieniło skład po upływie 7 lat od debiutu. Niemniej nowe regulacje nie wyeliminowały wszystkich problemów. Wytwórnie często pobierają znaczną część zysków generowanych przez artystów, pozostawiając im jedynie niewielki procent oraz dalej kontrolują niemal każdy aspekt ich życia, a ich prawa i potrzeby są ignorowane. Przykładem takiego nadużycia mogą być wspomniane już Nine Muses, którego liderka Sera ujawniła, że jej zespół nie miał wpływu na koncept debiutanckiej piosenki zatytułowanej No Playboy, w której dziewczyny musiały eksponować nogi w podwiązkach, mimo że część z nich była niepełnoletnia. Wielu idoli zmuszanych do pracy w wyczerpujących warunkach cierpi na problemy zdrowotne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Członkowie grup są zmuszani do tego, aby żyć i pracować w taki sposób, jak nakazuje im to wytwórnia. Czasem wydaje się, że osiągnięcie sukcesu dokłada tylko problemów oraz obowiązków, a każda godzina ich pracy jest odpowiednio policzona oraz wyceniona. Nagrania w studio stanowią znaczącą część harmonogramu idola K-pop. Ilość powtórzeń poszczególnych partii wokalnych i instrumentalnych czy poszukiwanie idealnego brzmienia to długi i wymagający proces. Równolegle z nagrywaniem utworów artyści uczestniczą w produkcjach teledysków, co często wiąże się z długimi godzinami pracy na planie, skomplikowanymi choreografiami i wymagającą stylizacją. Koncerty, festiwale, programy telewizyjne i inne wydarzenia, choć zapewniają przynajmniej kontakt z innym człowiekiem, to wymagają od idoli perfekcyjnego wykonania, niezależnie od ich samopoczucia i zmęczenia. Do tego reklamy, programy rozrywkowe, sesje zdjęciowe, projekty specjalne. Wszystko to po to, aby nie dać o sobie zapomnieć. Spanie w samochodzie, nieregularny tryb życia i ciągłe narażanie się na ocenę innych samo w sobie jest trudne, a co dopiero wtedy, kiedy przy okazji musisz jeszcze codziennie ćwiczyć oraz wyglądać nienagannie. Ponadto kultura fanowska w Korei Południowej jest mocno niekontrolowana. Granica między uwielbieniem a obsesją bywa niebezpiecznie cienka. Utrata prywatności i bezpieczeństwa, fani i skandale. Saseng to zjawisko dobrze znane w kręgach K-pop. To fani, którzy przekraczają wszelkie granice, aby zbliżyć się do swoich idoli. Ich działania nie ograniczają się do śledzenia w mediach społecznościowych czy uczestnictwa w koncertach. Wchodzą w życie prywatne artystów, stosując różnorodne, często nielegalne metody. Do najczęstszych praktyk należą wynajmowanie taksówek, które śledzą pojazdy idoli dniem i nocą. Nie cofają się przed niczym, aby być jak najbliżej swoich idoli, śledząc ich nawet w samolotach. Wykupują miejsca w pobliżu, aby obserwować każdy ich ruch. Jak pewnie się domyślacie, włamania do mieszkań są swego rodzaju normą. Znane są przypadki wysyłania do idoli listów pisanych krwią menstruacyjną. Takie praktyki są nie tylko aktem naruszenia granic, ale również formą obsesyjnej próby nawiązania kontaktu i zamanifestowania swojego oddania, choć w rzeczywistości stanowią przejaw patologicznej obsesji. Niektórzy posuwają się do rzucania się pod koła samochodów, którymi podróżują idole, co jest nie tylko niebezpieczne dla samych fanów, ale również stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia artystów oraz osób z ich otoczenia. Źródłem tych niepokojących zachowań jest często zjawisko relacji parasocjalnych, które stanowią fundament interakcji między idolami a ich fanami. Fani czują silną więź ze swoim idolem, mimo że idol często nie ma świadomości ich istnienia i nie wie o nich nic. Jest to jednostronna relacja, w której fani postrzegają artystów jako bliskich przyjaciół lub partnerów, choć ta bliskość jest jedynie iluzją. Artyści poprzez swój wizerunek, muzykę i interakcje w mediach społecznościowych kreują iluzję dostępności i bliskości, która jest celowo podsycana przez wytwórnie w celu budowania lojalności fanów. W wywiadach idole często używają zwrotów kierowanych bezpośrednio do fanów, zapewniając ich o miłości i oddaniu, co fani odbierają jako osobiste wyznania.
mimo że są one częścią strategii marketingowej, a to prowadzi do patologicznych zachowań. Jednym z przykładów, który idealnie ilustruje zakrzywienie tych relacji, jest skandal z członkinią zespołu aespa, która publicznie przepraszała za to, że spotykała się z aktorem. W koreańskiej kulturze, gdzie idea fanservice jest silnie zakorzeniona, randki idola są często postrzegane jako naruszenie zaufania i zdrada wobec wielbicieli. Inny głośny skandal dotyczył Chena z zespołu EXO, który ogłosił, że bierze ślub, a jego narzeczona jest w ciąży. Ta sytuacja wywołała falę kontrowersji, ponieważ wielu fanów poczuło się oszukanych i zawiedzionych. Z jednej strony był to rzadki dowód na to, że idole mimo swojego statusu celebrytów są również ludźmi, którzy mają prawo do własnego życia i rodziny. Ale dla wielu fanów w Korei Południowej idole są postrzegani jako obiekty westchnień. Dlatego ujawnienie związku lub ciąży może wywołać silne negatywne emocje, w tym gniew, poczucie zdrady i rozczarowanie. Zakazy randkowania, kontrola wizerunku czy ingerencja w życie prywatne to standardy, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia i bycie sobą. Konsekwencją takich skandali są przerwy w karierze, często przymusowe. Fani rozczarowani nieidealnym zachowaniem artysty mogą masowo odwracać się od niego, bojkotować jego twórczość i domagać się jego usunięcia z zespołu. Wiele firm rozrywkowych, obawiając się utraty zysków i pogorszenia reputacji, decyduje się zawiesić działalność idola do czasu uspokojenia sytuacji. Często przerwy te trwają miesiącami, a nawet latami, skutecznie niszcząc karierę artysty i przekreślając jego dotychczasowe osiągnięcia. Jednym z przykładów tragicznych konsekwencji skandalu jest przypadek Baekhyun, która musiała przerwać karierę po wycieku z taśmy. W 2000 roku do internetu wyciekło nagranie, na którym była z ówczesnym menedżerem Kim Seony, które zrobiono bez jej zgody w pokoju hotelowym. Menedżer miał podobno szantażować piosenkarkę, gdy ta domagała się jego zmiany. U szczytu kariery wyciek taśmy sprawił, że Baekhyun musiała przerwać karierę i zniknąć z mediów na ponad 5 lat. Co istotne, menedżer ten, który dopuścił się nielegalnego udostępnienia nagrania, był później poszukiwany w Stanach Zjednoczonych za nieletnim, co rzuca dodatkowe światło na patologiczne zachowania i nadużycia, które mogą spotykać idoli w tej branży. Zjawisko molka, unikalne dla Korei, odnosi się do nielegalnego filmowania i rozpowszechniania intymnych nagrań bez zgody osoby filmowanej. Molka może mieć miejsce w wielu przestrzeniach publicznych, takich jak szatnie, toalety, ale również w relacjach łóżkowych, gdzie nagrania są później wykorzystywane do niszczenia życia ofiar. Materiały te po nagraniu są rozpowszechniane, często w sieci. W centrum skandalu znalazła się grupa przestępcza, w skład której wchodzili popularni członkowie K-popu. Uczestniczyli oni w czatach grupowych, gdzie dzielili się nagraniami i zdjęciami kobiet, często nieprzytomnych lub odurzonych, które były przez nich wykorzystywane. Te kobiety, jak się później okazało, były traktowane jak trofea, a cała sytuacja była powodem do dumy i żartów wśród sprawców. Klub Burning Sun w Gangnam, którego współwłaścicielem był Seungri, stał się miejscem, gdzie na dużą skalę dochodziło do wykorzystywania kobiet. W klubie tworzono tajne przestrzenie dla VIP-ów, gdzie kobiety były wykorzystywane seksualnie. Obsługa klubu miała za zadanie uwodzić kobiety i dostarczać je VIP-om. Kobiety często budziły się w hotelach, nie pamiętając, co się stało. Jednym z najbardziej szokujących aspektów tego skandalu była bierność i czasem nawet ochrona przestępców przez policję. Policja nie wchodziła do klubów, gdzie dochodziło do przestępstw, a nawet tuszowała niektóre przypadki. Warto również poruszyć temat coraz popularniejszych wirtualnych idoli, którzy stają się alternatywą dla ludzkich gwiazd. Wirtualne postaci generowane przez sztuczną inteligencję są atrakcyjną opcją dla firm rozrywkowych, ponieważ są wolne od ograniczeń fizycznych, problemów emocjonalnych i skandali, które dotykają prawdziwych artystów. Postaci te, choć nie są prawdziwymi ludźmi, są w stanie nawiązywać relacje z fanami i wywoływać emocje. Z punktu widzenia przedsiębiorstw są bardzo rentowne. Daje to im nieograniczoną możliwość zarabiania, a dodatkowo ogranicza negatywne zjawiska. Grupa aespa ma zarówno ludzkich, jak i wirtualnych członków, co zaciera granice między rzeczywistością a światem cyfrowym. Koncert Blackpink w metaversie przyciągnął miliony widzów, pokazując potencjał tej nowej formy rozrywki. Jednak pojawia się pytanie o to, czy wirtualni idole nie są kolejnym krokiem w kierunku dehumanizacji artystów lub całkowitego ich wykluczenia? Cena sławy. Ostateczność.
Kultura Korei Południowej, choć coraz bardziej otwarta, nadal niechętnie podchodzi do tematu zdrowia psychicznego, co utrudnia idolom szukanie pomocy i wsparcia. W rezultacie wielu z nich cierpi w milczeniu, a niektórzy podejmują dramatyczne decyzje. Jonghyun, członek popularnej koreańskiej grupy K-pop SHINee, został znaleziony martwy 18 grudnia 2017 roku w swoim mieszkaniu. Zaniepokojona jego stanem siostra zaalarmowała policję, przeczuwając, że jej brat może targnąć się na swoje życie. Przyczyną była depresja, z którą zmagał się od dłuższego czasu. W swoim pożegnalnym liście, który przekazał przyjaciółce z zespołu Dear Cloud, opisał swoje wewnętrzne zmagania, mówiąc, że depresja, która go pożerała, ostatecznie go połknęła. Czuł się zepsuty od środka, samotny i niezdolny do pokonania swoich problemów. W swoim ostatnim przesłaniu wyraził pragnienie ucieczki od samego siebie i od innych, a także prosił o uznanie, że jego życie było trudne. Sulli była członkini koreańskiej grupy FX, odeszła 14 października 2019 roku w swoim domu. Dziewczyna, w przeciwieństwie do wielu innych idoli, była postacią, która nie poddawała się sztywnym normom społecznym, przez co postrzegano ją jako kontrowersyjną. Jej kariera w mediach rozpoczęła się w dzieciństwie, a debiut w zespole nastąpił, gdy była jeszcze nastolatką. Była znana ze swojego poparcia dla ruchu No Bra, który promuje swobodę w ubiorze i rezygnację ze staników, co wywoływało kontrowersje. Dodatkowo związek z mężczyzną, starszym od niej o 14 lat, był obiektem krytyki. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Sulli stała się celem intensywnego hejtu i cyberprzemocy. Była obiektem nienawistnych komentarzy w internecie, które wywierały negatywny wpływ na jej stan psychiczny. Media, zarówno te liberalne, jak i konserwatywne, przedstawiały ją w skrajny sposób, nazywając ją ekscentryczną, niestosowną i absurdalną. Nagonka w połączeniu z zespołem lęku, fobią społeczną oraz depresją, z którymi zmagała się przez długi czas, doprowadziły ją do ostateczności. Goo Hara zmarła 24 listopada 2019 roku, nieco ponad miesiąc po śmierci Sulli. Została znaleziona w swoim domu w dzielnicy Gangnam w Seulu. Dziewczyna była ofiarą przemocy ze strony swojego byłego partnera. W 2018 roku została przez niego napadnięta w swoim własnym domu, a mężczyzna groził jej upublicznieniem nagrania taśmy, która została zarejestrowana bez jej zgody. Ta zemsta stała się jednym z głównych czynników, które doprowadziły do jej tragicznej decyzji. Proces sądowy, który wytoczyła swojemu byłemu partnerowi, nie przyniósł jej oczekiwanej sprawiedliwości. Mimo że sąd uznał mężczyznę za winnego napaści, orzekł, że nagranie nie było nielegalne, ponieważ Hara i jej partner byli w związku. Goo Hara, tak jak Sulli, stała się ofiarą cyberprzemocy. Mimo że sama była ofiarą przestępstwa, internauci nie okazywali jej współczucia, a wręcz przeciwnie, hejtowali ją i krytykowali, obarczając winą za sytuację, w której się znalazła. To złożona struktura, w której blask reflektorów i międzynarodowy sukces kontrastują z systemowymi problemami oraz osobistymi tragediami. Szczegółowe spojrzenie na ten przemysł ukazuje mechanizmy masowej produkcji, które mają swoje korzenie w systemie szkolenia idoli, surowych standardach estetycznych, ograniczaniu wolności osobistej oraz w eksploatacji psychicznej i fizycznej, co w niektórych przypadkach prowadzi do tragicznych konsekwencji.